Czuć wiosnę w powietrzu, nadchodzi ta wiosna i trzeba zacząć się ruszać. Potrzebuję do tego jakiegoś fajnego roweru, elektrycznego oczywiście, ale nie chciałbym mieć takiego roweru terenowego, górskiego, nazywanego kiedyś. Myślę bardziej o jakimś rowerze miejskim, o grubych kołach. Warto móc spokojnie w moim wieku jeździć sobie rowerem na przejażdżki, ale właśnie takim bardziej terenowy, bardziej miejski. Poszukajmy, co ciekawego jest w internecie. Już mam oczywiście upatrzony rower, ale chciałbym to z Wami wspólnie jakby przepatrzeć. I postaram się go kupić i zobaczymy, jakie będą moje wrażenia, czy faktycznie udało mi się zacząć nim jeździć i czy faktycznie jest tak dobry, jak mi się wydaje. Zapraszam. NGW. I tak, grube opony. Co my tu mamy? NGW Pro 2.0. Polecano mi tego typu rower właśnie, ale bardziej 3.0 ładunek. Mamy L20 3.0 Bost. Jest też Pro i L20 Bost 3.0. Albo Bosta, albo Pro. Bost to jest pewna zaleta, która ostatnio o niej głośno dodatkową moc uruchamia, czyli rower jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej, ale jeżeli mamy ciężki podjazd, jakiś taki piaszczysty teren, no coś trudnego, to wtedy możemy zwiększyć moc silnika przez bodajże minutę i to nam pozwala na łatwiejsze pokonanie ciężkiej dla nas przeszkody. Zobaczmy, jak to wygląda. Mamy kolor 1, ale ten kolor mnie tak średnio interesuje. Czarny widziałem, że był też. Mnie czarny interesuje, ale to możemy wybrać czarny. Dlaczego to jest tylko jest czarny? Kupujemy go razem z bagażnikiem i jakimś boksem za darmo. PayPalem można zapłacić, co jest też bardzo wygodne. Specyfikacja. Model L20 3.0 Bost. 150 kg może ważyć kierowca, rowerzysta. Raczej spełniam te wymagania. Od 155 do 190 cm też to spełniam. Wspomaganie pedałowania to jest oczywiste. Dystans 85 km, kiedy już się kompletnie nie ma siły i chęci pedałować. 120 zasięg. Ja w swoim życiu nie przejechałem chyba więcej niż 40 km jednego dnia, więc tutaj jakby ten zasięg jest dużo większy niż ja wymagam. Wodoodporność nie interesuje mnie. Wiadomo, że jest wodoodporny, ale też nie na jeżdżenie przez rzekę. Drogi asfaltowe tak, trasy rowerowe tak, żwirowe tak, plaża, trawa super, bo czasami to jest największy problem, jak się wjedzie w jakieś takie dziwne tereny, chwilowo nawet, na skróty jadąc gdzieś, czy jadąc koło rzeki. Drogi wiejskie, wiadomo. Waga roweru 33 kg, no lekki nie jest. To jest chyba jego największa wada w tym momencie. Stopy aluminium, patrzcie, mimo to, że jest aluminium, to i tak swoje waży. Hydrauliczny, zawieszenie tylnie, zestaw opon 20 cali, 3-calowe opony miejskie, bardzo dobrze. Aż 3 mm grubość warstwy antyprzypiciowej, to jest ważne na miasto, bo tam czasami się
jakieś rozbite butelki mogą trafić na chodniku. Możemy tego nie zauważyć. 48V silnik w Piaście. No wiem, że ta druga wersja Pro ma centralnie zamontowane, ale w Piaście też jest. 75 Nm, bardzo duży moment obrotowy. To jest taki robiący wrażenie. Akumulator 648 Wh z BMS-em. No ponad 600 Wh to jest dużo. To jak testuję powerbanki, to wiem, że to jest sporo energii. Wyświetlacz 3,5 cala z Bluetooth. Aplikacja jest, ładowarka wiadomo, światła 30 luksów, hamulec hydrauliczny, tarcza hamulcowa przód i tył, to na tych zdjęciach też widać, łańcuch, blacha, korba, przerzutki Shimano, turnej, dobre przerzutki, manetka, 7 biegów, siodełko, kierownica, składane, szybkie zwalnianie. Na razie wydaje się ciekawy. Rozmiar zobaczmy. Wysokość jazdy jest potwierdzona. Waga, opakowanie to też nie jest istotne dla mnie. Rozstawy osi. On jest składakiem, w związku z tym jak go złożymy. Mój pierwszy składak, jaki miałem w życiu, to było Wigry 2, a propos. Po złożeniu tak, B metr, wysokość 75 cm i szerokość 51. Tutaj no, trzeba 5 cm do tego dodać, żeby mieć takie bardziej prawdziwe dane, no, ale to się spokojnie w bagażniku zmieści. Tylko waga 33 kg. Trzeba mieć siłę, żeby to włożyć i wyjąć z bagażnika samemu. Ale ładnie się mieści, jak widać. Co znajduje się w pudełku? Wiadomo, rower, akumulator, ładowarka 8A, no to dużej mocy. Błotniki są, też bardzo dobra rzecz, bo kiedyś kupiłem rower bez błotników. Podpórka, montażowe, instrukcje obsługi. Często zadawane pytania. Tutaj są odnośnie sprzedaży. Zgodne z przepisami Unii Europejskiej. Czyli mamy certyfikat CE, taki prawdziwy europejski. Tak, i to jest nadany przez TIF z niemiecki TIF na konkretnie ten rower L230 Bost. No to nie wiem, czy ma duże znaczenie, ale dobrze, że jest. Instrukcja obsługi. Mamy aplikację, film instruktażowy dotyczący instrukcji obsługi. Co jest w pudełku? Mamy klucze, mamy imbusy, mamy pompkę do pompowania. A to mnie zaskoczyło. Nie spotkałem się jeszcze chyba. Raz kupiłem, ale kupiłem gotowy rower, który miał pompkę już w zestawie. Podpórka, ale to jest standardowo, czyli no błotniki są rozpisane, wyświetlacz, poziom baterii, prędkość, dane roweru, tryb. Dwie osoby mają to nieść. Wyciągamy z pudełka, mamy tak to zmontowane. Jak to montować, czym to montować po kolei. Co my tu mamy? Siodełko, regulacja, koła. Gratulacje. Rower wspomagany zakończono. A tutaj mamy skróconą obsługę, jakieś regulowanie, składanie.
Akumulator ma BMS-a, więc widzę, że trzeba go będzie aktywować. Przed pierwszym użyciem należy aktywować baterię. Tak, to jest we wszystkich urządzeniach, które mają BMS-a, bardzo ważna rzecz. Czyli podłączamy go na 30 minut do ładowarki i wtedy nam się BMS obudzi i akumulator, czy magazyn energii, czy bateria będzie aktywna, działała. Tutaj widzę, jest tak, jeżeli jest pojemność baterii poniżej 1%, przejdzie w tryb uśpienia po 10 minutach, 48 godzin, 14 dni, 30 dni. Jak jest do pełna naładowane, to w tryb uśpienia w ogóle nie przejdzie. Czyli jak po zimie musicie to aktywować. Miałem ostatnio przypadek taki, że jeden z moich elektrycznych rowerów, bateria nie przeżyła zimy. Po prostu nie przeszła w tryb uśpienia. Nie miała takiego trybu uśpienia. Jak ją wyjąć, jak regulować światła, ustawienia związane z trybem jazdy, tam jakieś błędy, regulacje. Duża instrukcja, bardzo szczegółowa instrukcja. Czas ładowania akumulatora 2 godziny, ciśnienie w oponach nie więcej niż 20 PSI, czyli nie takie duże ciśnienie w tych oponach. Maksymalny udźwig bagażnika tylniego 15 kg, no sporo. Ale oczywiście nie można posadzić osoby i ją wieźć. I mamy film instruktażowy po raz kolejny. Zachęcają nas do niego. Zdjęcia. No, ładnie to wygląda, prawda? Ładny rower, podoba mi się. Pełne zawieszenie, szybkie ładowanie, stan zgodny z Unią Europejską, ale tryb ten BOST, składany, kompaktowy, najwyższy komfort jazdy. O, to właśnie co mnie najbardziej w tym rowerze się podoba, to jest pochłania do 90% wibracji. Zobaczcie, jak on ładnie chodzi. To jest fajne. Bo naprawdę jednak ja mam już zniszczony kręgosłup siedzeniem przy komputerze i taka jazda rowerem, co ja czasami robię, to jest strasznie, no nie dość, że pozycja jest taka bardziej leżąca na kierownicy, to jeszcze odbija się mi potem to na lędźwiach. Błyskawiczne ładowanie 2 godziny, dodatkowy tryb zwiększający moc. To właśnie pod górkę wciskamy, zasięg do 135 km, ale pamiętamy, że w najgorszym przypadku jest to 80 km. O, zresztą tutaj powtarzają to. Miło, że właśnie pokazują te rzeczywiste, a nie tylko te laboratoryjne zasięgi. Ale jak się ma 650 Wh akumulator, to można uczciwie pokazywać te dane, bo są rewelacyjne. I porównanie. No, silnik Piasta środkowy i Piasta. Pojemność, kilometraż, opony, przerzutki. No, hamulce są, ładnie to wygląda. Jaki tu jeszcze mamy? Bagażnik tylny. NGW. Aplikacja. Opinie. Anulowa. O, popatrzcie, mamy coś. Anulowałem zamówienie L20 BOST, ponieważ dowiedziałem się, że NGW zamierza wypuścić L23.0 BOST. Czyli ta osoba po prostu kupiła już 3.0 wersję, dlatego anulowała wcześniejszy model. No dlatego też myślę, że warto by było ten wcześniejszy model kupić. Społeczność. Rozpakowanie. O, co my tu mamy? Mamy instrukcję, wideo, krok po kroku, jak to montować. 3 minuty 48 sekund. Fajnie. Bardzo fajnie. O,
To też jest bardzo fajna rzecz, ponieważ warto film obejrzeć i ja za chwilę go obejrzę sobie spokojnie i też dowiem się więcej o tym rowerze. To mamy inne rowery, partnerzy, warsztaty naprawcze. W Polsce nie ma? Nie, są, tylko trzeba przybliżyć się. Warszawa i tu jest lista, nie, tylko 2 są. I Kraków. To co? To kupujemy go. Teraz tak, powolutku, żebym ten, co trzeba, kupił. Jest kolor czarny. Wybrałem przedłużenie gwarancji. Dodaj do koszyka. Ja cię przez PayPala kupię, ale zobaczmy, jak wygląda dodaj do koszyka. Mamy do kasy. Jest też PayPal tutaj popierany. Imię, adres. A kod rabatowy może być. Kod rabatowy. Napiszę do nich, poproszę ich o kod rabatowy dla mnie i dla was. Jakbym tu kliknął, to kupię od razu. Dobra. Zapraszam. Za sekundkę będę z powrotem już z tym rowerem w rękach i zobaczymy, czy faktycznie warto go było kupić. Minęło 5 dni i stoi. Pogoda się zrobiła dużo ładniejsza i pora, żeby go w tym momencie złożyć. Także zapraszam na składanie roweru. Jeden problem mieliśmy z odkręceniem śruby mocującej widelec z przodu, blokujący ten widelec. Klucze, które były oryginalne, nie dały rady tego odkręcić. Po prostu skakało, przeskakiwało przez nie, jak się tak dużej siły używało. I drugi problem z nóżką z tyłu był problem. Na rysunku jest, że ma być przełożona na wylot i śrubami z tyłu skręcona, zakrętkami. Nie dano tych zakrętek i po prostu musieliśmy wkręcić tą nóżkę, bo ona jest sama z siebie zgwintowana, więc od tyłu dało się to wkręcić. I chyba tylko tyle takich problemów było, które z tym składaniem. Aha, i najważniejsza rzecz. W instrukcji obsługi jest pokazane, jak wyjmować rower z tego pudła, czyli pudło do góry podnosimy i zostaje nam spokojnie rower złożony, wolny od pudełka, ale instrukcja jest w środku pudełka i żeby do niej się dostać, trzeba ten rower wyjąć. Myśmy wyjmowali go od góry. To był błąd. Pora naładować baterię, napompować koła i wytestować go, póki pogoda jeszcze jest ładna. Dzięki małym kołom okazało się, że rower jest bardzo zwrotny i jedzie się nim bardzo wygodnie. Tak samo niska rama powoduje, że łatwo się wsiada. To jest o tyle ważne, że byłem w stanie cały czas jechać, trzymając tylko jedną ręką kierownicę, w drugiej trzymałem kamerę i myślę, że na tradycyjnym rowerze, tak zwanym górskim, nie dałbym tak rady, a tutaj nie miałem z tym najmniejszego problemu. Bardzo wygodna, szeroka opona. Pierwszy raz mam rower z szerokimi oponami. Na asfalcie te wszystkie mikronierówności, mikrodziury, bo asfalt niestety nie jest nowy, już ma swoje lata. Ona bardzo fajnie tłumiła i dawała radę, ponieważ ta szerokość powodowała, że te dziurki były niezauważalne. Duża masa. Z jednej strony jest to wada tego roweru, 33 kg. Mimo że jest składany, samemu ciężko go włożyć do bagażnika i wyjąć. Oczywiście, jeżeli mamy samochód jakiś dostawczak, gdzie nie obawiamy się o uszkodzenie zderzaka, wtedy wepchamy go i wyciągniemy, ale w przypadku samochodu osobowego, gdzie musimy troszkę go podnieść, żeby bezpiecznie przejść nad zderzakiem, ta masa niestety robi robotę, ale z drugiej strony jego masa plus moja masa powodowała na tyle dużą bezwładność, że rower jechał jakby jednolicie.
nie musiałem cały czas pedałować, ta jazda była stabilna, nie męcząca. Bardzo dobre przełożenie powoduje, że nawet przy tych dużych prędkościach rzędu 25 km na godzinę, mówię dużych prędkościach, ponieważ dla mnie są to duże prędkości, nie musiałem bardzo szybko pedałować i nie jechałem nawet na tym najwyższym 7 biegu, czyli jechałem na 5 i wspomaganie na poziomie 3. To całkowicie wystarczyło, żeby komfortowo poruszać się zarówno po asfalcie, przez miasto, przez wioskę, jak i potem taką drogą polną, utwardzoną przez las. Regulowana kierownica, fajna rzecz, czyli to, że mogę kierownicę wyżej czy niżej ustawić, no to jest raczej standard, ale tutaj zastosowano też podziałkę w centymetrach, czyli jeżeli współużywamy z kimś rower, no to dzięki temu ja wiem, że moje komfortowe ustawienie to jest 3 cm, a mojego syna 7. Bez problemu bardzo szybko wracamy do swoich ulubionych ustawień. To samo dotyczy siodełka, też ma podziałkę w centymetrach. Składana kierownica. Rower jest składany, ale przywykłem do tego, że składaki są, jakby łamana jest rama i tyle. W tym przypadku dodatkowo jeszcze jest składana kierownica w bardzo prosty, łatwy sposób. Dzięki temu naprawdę ten rower robi się dość kompaktowy, łatwy, znaczy zajmujący mało miejsca w bagażniku. Bardzo silne światło z przodu. Jechałem nim chwilę w nocy, naprawdę oświetla bardzo dobrze drogę. Z tyłu mamy duże światło czerwone. Prawdopodobnie bardzo dobrze będziemy widoczni przez pojazdy jadące za nami. Amortyzacja, to co dla mnie też było bardzo ważne. Amortyzacja przedniego koła, no to standard, ale siodełko robi to robotę. Przy moim ciężarze, przy moim jakby uszkodzonym kręgosłupie, jechanie przez las taką drogą utwardzono, polną, z dziurami, czy też na asfalcie. W niektórych miejscach niestety są takie dość głębokie dziury w asfalcie. Rower bardzo dobrze sobie z tym radził, przejeżdżał przez to bez zauważalnych dla mojego kręgosłupa wstrząsów. I tego tak bardzo nie czuć, ale jak nagrywałem, to widać, jak bardzo te amortyzatory pracują i myślę, że gdyby ich nie było, to bym to dopiero odczuł i poczuł na swoich plecach to, co tłumią te amortyzatory. Boost. Raz tylko miałem okazję z niego skorzystać, jadąc przez piasek. Faktycznie, mimo że miałem cały czas tą trójkę włączoną, wspomaganie, dało mi to mocne, nie tyle przyspieszenie, że rower zaczął szybciej jechać, ale jakby ja przestałem odczuwać problem jechania przez ten piasek. Myślę, że gdybym miał jakąś górkę, to by to było to samo, po prostu nie trzeba wtedy zmieniać wspomagania z innego stopnia niż się ma, tylko wciskamy ten przycisk i przez pół minuty nasz rower dysponuje dużo większą mocą silnika, potrzebną nam, żeby wyjść z dyskomfortowej sytuacji. Aplikacja na telefon komórkowy, ona się łączy przez Bluetooth z komputerkiem tego roweru. Widzimy naszą trasę, widzimy prędkość, mamy to wszystko rejestrowane. Bardzo wygodna rzecz o tyle, że ktoś po prostu potrzebuje statystyk, potrzebuje zobaczyć, ile przejechał, którego dnia jeździł, ile w ciągu roku, miesiąca, tygodnia przejechał danym rowerem i też którym rowerem, ponieważ każdy z tych rowerów tej firmy ma taki system zarządzania. Bardzo zadowolony jestem z tego roweru. Na pewno nie jest to rower na górskie wycieczki, ale jeżeli ktoś potrzebuje taki rower wiejsko-miejski, rekreacyjny, do zwiedzania okolicy, do jeżdżenia po lesie, to jest bardzo, bardzo wygodny. No i przede wszystkim niska rama powoduje, że się na nim się komfortowo jedzie. Łatwo się zatrzymać w miejscu, łatwo na niego wsiąść. Jest bardzo zwrotny dzięki tym małym kółkom. W związku z tym możemy faktycznie, jadąc chodnikiem, mieścić się cały czas na tej małej przestrzeni. Chodnikiem, czy tam jakąś dróżką, ścieżką
między domami. Zadowolony jestem i polecam Wam, jeżeli potrzebujecie ruszać się, a tak jak ja macie z tym jakiś problem i nadwaga jest problemem dla mnie, to ten rower jest, myślę, że bardzo, bardzo wygodny, a zwłaszcza bardzo wygodny dla kręgosłupa. No i macie tą możliwość ustawienia sobie zarówno kierownicy na komfortową wysokość ustawienia Waszego ciała i siodełka.